Dziś zabieram Was w podróż do czasów, kiedy boks był nielegalny, walki toczyły się na uboczu, a ring częściej stał na rybackiej barce niż w eleganckiej hali. Cofnijmy się zatem do roku 1889, do legendarnej walki John L. Sullivana z Jake'em Killeraynem. To właśnie po tym pojedynku po raz pierwszy zwycięzca został uhonorowany pasem mistrzowskim. Zapraszam. W XIX wieku boks był brutalny, nieokiełznany i często nielegalny. Walki toczono na gołe pięści, w prymitywnych ringach ustawianych w stodołach, na łąkach albo na barce zacumowanej na rzece. Wszystko po to, by uniknąć policyjnych nalotów. Zasady były proste. Walczysz, aż jeden z was nie będzie w stanie wstać. Walki trwały godzinami, czasami nawet ponad 100 rund. Publiczność była mieszanką wszystkich klas, od biedaków po bogatych hazardzistów. W tamtych czasach walki toczyły się według zasady London Price Ring. Nie było limitu rund ani czasu ich trwania. Runda kończyła się, gdy zawodnik upadł lub został powalony. Po zakończeniu rundy zawodnicy mieli 30 sekund przerwy. Następnie mieli 8 sekund, aby samodzielnie wrócić do oznaczonego miejsca na środek ringu. Jeśli któryś nie zdążył, przegrywał przez knockout. Nie wolno było gryźć, dusić, uderzać głową, ani zadawać ciosów w krocze. Sędzia miał prawo zakończyć walkę w razie rażącego faulu. Nie było także punktacji. Zawodnicy walczyli do momentu knockoutu. Dozwolone były chwyty, rzuty, popychanie i przytrzymywanie. Ring miał formę kwadratu o wymiarach około 7 na 7 metrów. Otoczony był grubą liną rozciągniętą na słupkach. Nie było rękawic, ochraniaczy na zęby, ani limitów czasowych. John Lawrence Sullivan, nazywano go The Boston Strong Boy, był ulubieńcem tłumów, a zarazem symbolem nowej epoki w boksie. Urodził się w 1858 roku w Bostonie, w rodzinie irlandzkich imigrantów. Od młodych lat wykazywał się niezwykłą siłą i upartością. Był niepokonany, silny jak tur i nieustraszony. Pił, uprawiał hazard i otaczał się kobietami, ale w ringu nie miał sobie równych. Na dobre zapadł w pamięci kibiców, gdy w 1882 roku w błotnistym ringu w stanie Mississippi pokonał Paddy'ego Ryana, dotychczasowego nieoficjalnego mistrza, i tym samym został uznany za pierwszego mistrza świata wagi ciężkiej. Walka trwała zaledwie 9 rund, ale wystarczyła, by Sullivan zapisał się w historii jako nowy król boksu. Po tej walce, gdziekolwiek się pojawiał, przyciągał tłumy. Każdy chciał zobaczyć na własne oczy, jak walczy człowiek, którego nikt jeszcze nie powalił. Z czasem pojawiło się pytanie, kto mógłby go w końcu pokonać. Spojrzenia kibiców skierowały się na Jake'a Killerayna, młodszego, wysportowanego i piekielnie twardego zawodnika z Nowego Jorku. Killerayn był inteligentny, dobrze wyszkolony i zdeterminowany, by zostać tym, który obali Sullivana z tronu. Do walki doszło 8 lipca 1889 roku w Richburgu w stanie Mississippi. Oficjalnie nielegalnie, ale zorganizowane z pełnym rozmachem. Na miejscu zgromadzono specjalny ring i widownię. Pojedynek toczono na gołe pięści według starych zasad. Temperatura sięgała 35 stopni. Sullivan przez pierwszą połowę walki wyglądał na osłabionego, zmęczony, odwodniony, ledwo stał na nogach, ale potem nagle nastąpił zwrot. Pod koniec walki to Killerayn wydawał się coraz bardziej słabszy. Po 75. rundzie jego sekundanci zdecydowali się rzucić ręcznik, zanim ich zawodnik dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu. Zwycięzcą został John L. Sullivan. Walka trwała 2 godziny i 16 minut, 75 rund. Kibice i promotorzy wiedzieli, że byli świadkami czegoś wyjątkowego, dlatego postanowili uhonorować Sullivana w wyjątkowy sposób. Z inicjatywy fanów z całych Stanów Zjednoczonych zorganizowano publiczną zbiórkę, dzięki której sfinansowano wykonanie pierwszego w historii pasa mistrzowskiego. Pas ten wykonano z zielonego aksamitu, na którym osadzono elementy ze srebra oraz 24-karatowego złota. Zdobiono go szlachetnymi kamieniami.
diamentami, rubinami i szafirami. Pojedynek Sullivana z Kilrainem był ostatnią walką o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej stoczoną na starych zasadach. To historyczne starcie zamknęło erę brutalnych, często wielogodzinnych zmagań, bez rękawic i z minimalnymi ograniczeniami. Wkrótce potem wprowadzono zasady Markiza Queensberry, które na zawsze odmieniły oblicze boksu. Nowy regulamin nakazywał obowiązkowe używanie rękawic bokserskich, wprowadzał stały limit czasowy rund, a także zakazywał chwytania przeciwnika, rzucania go na ziemię czy walki w parterze. Zasady te przewidywały również liczenie do 10 przy knockdownie oraz konieczność natychmiastowego przerwania walki w przypadku niezdolności zawodnika do kontynuowania. Dzięki tym zmianom boks zyskał ramy prawdziwego sportu i przestał być traktowany jako krwawa uliczna bijatyka.